Nexomon Extinction. Gra wydana 28 sierpnia 2020 przez producenta Vivo Interactive Inc. Grę można kupić na Steam za 91,99 zł, a na GG Deals można znaleźć oferty od około 23 zł z keyshopowych stron. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy kontynuacja historii o Nexomonach wyszła dobrze? Czy liczne zmiany wyszły tu na plus? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony Kariot i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o wrażeniach z gry. Gry, która jest kontynuacją historii o tak zwanych Nexomonach. Kiedyś już opowiadałem o pierwszej części, już wtedy wiedziałem, że jest kontynuacja, więc po wielu miesiącach w końcu ograłem sequel, a zatem dziś dowiecie się, jakie są moje odczucia względem tego tytułu. O czym w ogóle jest ta gra? Nexomon Extinction to druga część serii, która jest klonem popularnej marki, jaką jest Pokémon, która po udanej pierwszej wydanej produkcji postanowili pociągnąć historię dalej i w grze jest kilka mechanik, które różnią się od tradycyjnych Pokémonów. Tworzymy na początku postać i możemy wybrać sobie jeden z wielu dostępnych modeli postaci, a następnie zaczynamy grę, gdzie widzimy, jak spadamy z jakiegoś sterowca oraz, że ktoś nas przeklina, że koniec świata nastąpi przez nas, czy coś takiego. Solidny początek. Następnie budzimy się w sierocińcu i dowiadujemy się od naszej koleżanki, że dziś jest wielki dzień, bo rozpoczynamy naszą przygodę jako trener Nexomonów. W tym celu dyrektor sierocińca oraz Amelia, która jest mistrzynią gildii pogromców, prowadzi nas do lasu, w którym, jak to ujęła, nic złego się nie może stać. No i nie zgadniecie, co się kurna stało. Nagle jak byliśmy z naszym towarzyszem kotem, który nazywa się Koko, pojawił się ogromny smok, a my byliśmy bez jakiegokolwiek Nexomona. Nagle jednak zatrzymał się czas i pojawiła się tajemnicza postać, która pozwala nam wybrać jednego z 9 Nexomonów. Spory wybór, co mi się podoba, i po drodze możemy złapać inne startery, więc to już jest dla mnie ogromny plus, bo z tego co pamiętam, w Pokémonach nie mieliśmy szans na złapanie innych starterów. Oczywiście dostaliśmy w pierdol i Koko szybko nas zabrał do ukrytego pod posągiem przejścia, gdzie mogliśmy odetchnąć. Pojawił się nagle duch, który okazał się głównym bohaterem pierwszej części gry. Pokazuje on nam podstawy, wychodzimy z tego tunelu i spotykamy Amelię, która tłumaczy nam dziwne zachowanie smoków. Jest spowodowane to tym, że prawdopodobnie w okolicy jest tyran, czyli potężny Nexomon, który walczy o bycie nowym królem Nexomonów, odkąd Omikron został pokonany, a zadaniem smoków jest walka z nimi i pokonywanie ich. Tak oto zaczyna się nasza historia, gdzie musimy iść do miasta, stać się członkiem gildii pogromców i też odkryć, o co chodzi z tymi smokami i tyranami. No i oczywiście trenować nasze Nexomony, zdobywać tyle, ile chcemy, wykonywać różnorakie misje i dobrze się bawić. Mamy, tak jak w poprzedniej odsłonie, misje poboczne, dzięki czemu zdobywamy pieniądze, różne przydatne przedmioty i reputację, która jest potrzebna do awansów. Co do kwestii Nexomonów, to tak, jeśli chodzi o walki, to niewiele się zmieniło w tej kwestii względem poprzedniej odsłony, ale już łapanie Nexomonów jest troszkę inne. Po pierwsze dlatego, że mamy więcej rodzajów Nexotrapów, które ułatwiają nam łapanie konkretnych gatunków, jak ogniste, wodne, psychiczne itp. Po drugie możemy rzucać jedzenie, które zwiększa szanse na złapanie w przypadku użycia regularnych czy elementarnych Nexotrapów. Po trzecie, w chwili gdy Nexomon jest w pułapce i czekamy na to, czy się złapał czy nie, to mamy dodatkową możliwość klikania dodatkowych przycisków, które mają jeszcze bardziej zwiększyć szanse na złapanie ich. Co do walk, to szkoda mi, że nie ma tego co w poprzedniej części, czyli mogliśmy w każdej chwili z dowolnego miejsca oduczyć się i nauczyć innych ruchów. A teraz musimy iść do konkretnej osoby, która robi to za pieniądze. Tutaj akurat podobało mi się rozwiązanie z jedynki. To co dalej jest zajebiste w tej serii, to eksploracja, różnorakie ukryte rzeczy, no i przyjemna fabuła i klimat. Naprawdę dobrze mi się grało i bawiłem się niemiłosiernie dobrze, zwiedzając ten świat, łapiąc nowe i różnorakie Nexomony i wykonując misje. Mamy do dyspozycji 427 Nexomonów w bazie danych, więc sporo tego i dodatkowo jest parę odświeżonych wersji z pierwszej części. Ale do tego musimy wykonać odpowiednią misję, by w ogóle mieć możliwość spotkania ich na swojej drodze. Przyznam, że nie podobał mi się endgame. Tak jak w pierwszej części dostaliśmy kompletnie nowy region i nowego głównego bossa, czyli Ziglera, tak w drugiej części po prostu dostaliśmy misję, by znajdywać odpowiednie ilości czegoś, co nam pozwoli złapać legendarne Nexomony. Nie mówię, że to coś złego, ale pierwsza odsłona o wiele lepiej to zrobiła i bardziej mnie zaciekawiła, by poświęcić
poświęcić jeszcze temu czas. W przypadku Extinction to nie robiłem tego, bo zwyczajnie nie lubię misji typu znajdź odpowiednią ilość czegoś porozrzucanych po świecie, by coś odblokować. To nie dla mnie. Nie znalazłem tu zbyt wielu minusów poza właśnie endgame'em, reszta jest jak najbardziej na plus. Eksploracja tutaj jest niezwykle przyjemna, zwłaszcza, że w czasie gry możemy zdobywać pewne zdolności, które pomogą nam w dostaniu się do wielu miejsc. Mamy do dyspozycji wielu trenerów, z którymi możemy się mierzyć i którzy po jakimś czasie się resetują i można ponownie z nimi walczyć, choć ich Nexomony są silniejsze. Wiele skarbów do odkrycia i ukrytych miejsc, jak skarbce, w którym możemy znajdować chociażby pieniądze czy tajemnicze przedmioty. No i przede wszystkim wciągające walki z bossami, Nexomonami i trenerami, które momentami są naprawdę ciężkie, ale dzięki temu naprawdę się dobrze bawiłem i mogłem ujrzeć sporą ilość naprawdę ciekawych potworków. No i spróbować je złapać. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie nie napotkałem żadnych błędów, spadków FPS-ów czy czegoś podobnego, więc pod tym względem jest naprawdę dobrze. Audio. Przyjemna dla ucha muzyka, dźwięki pewnych efektów mnie nie bolały w uszy jak w pierwszej części i ogólnie pasowało wszystko do sytuacji, także podobało mi się. Gameplay. Niezwykle przyjemnie mi się eksplorowało, walczyło, wykonywało zadania i spędzało tutaj czas, więc jak najbardziej na plus. Grafika. Została tu grafika ulepszona i widać to chociażby po Nexomonach i choć na początku nie byłem pewien do niej, bo się przyzwyczaiłem do pierwszej części, to nasze stworki zostały wykonane naprawdę dobrze. Otoczenie również mi się podobało. Podsumowując, Nexomon Extinction to naprawdę kawał dobrej roboty. Druga część wyszła im naprawdę dobrze. Jeśli ktoś by mnie zapytał, czy wolę jedynkę czy dwójkę, to nie potrafiłbym odpowiedzieć. Według mnie stoją na tym samym miejscu, bo dostarczają masę rozrywki, historia jest ciekawa i wciągająca oraz masa stworków do złapania zachęca, by zwiedzać świat i łapać nowe okazy do kolekcji. Na horyzoncie widać już zapowiedź trzeciej części, która ma być w pełni 3D, więc niezwykle się jaram tym faktem i czekam niecierpliwie na kontynuację, bo jestem ciekaw, co tym razem uda im się osiągnąć. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!